Cześć, tu Adaś z Classic on Classic Cars. Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć kilka słów o marce brazylijskiej Puma. Jak widzicie, tutaj mamy dość ciekawy egzemplarz, raczej niewidoczny na polskich drogach, nawet europejskich. Obecnie są 2 sztuki w Polsce, co prawda nie dokładnie z tego modelu, bo ten model jest zupełnie topowym, najbardziej cenionym kolekcjonersko, ale to za chwilkę. Puma bazowała początkowo na niemieckiej marce DKW. Były fabryki w Brazylii i na bazie DKW projektant Rino Manzoni zaprojektował dwusuwa 900 cm pojemności. Model nazwany był Puma GT Manzoni. Lecz po pierwszej serii produkcyjnej zarząd DKW, tak naprawdę DKW zostało sprzedane, przejął to koncern Volkswagena i zaczęto myśleć o unowocześnieniu modelu, zaczęto myśleć, co tu zrobić, żeby było szybciej, lepiej i fajniej. No i podstawą do budowy nowej Pumy GT został Volkswagen Karmann Ghia, również produkowany w Brazylii, a silnik 1500 pojemności Boxster, chłodzony powietrzem. Co za tym idzie, zostało auto już wtedy, zostało tylny napęd. Początkowe modele Puma wypuszczała od 1969 roku już pod szyldem, powiedzmy, Volkswagena. To jest jeden z pierwszych modeli, 300 sztuk wyprodukowanych, to jest tak zwany Shark. Charakteryzuje się wlotami powietrza. Ten model ma również bardzo charakterystyczną rzecz, przetłoczenia na masce. W tej specyfikacji tego modelu było wyprodukowanych tylko 300 sztuk. Łącznie wszystkich modeli od końca lat 60. do połowy lat 80. wszystkich serii było wyprodukowanych około 20 000. Były to również wersje kabriolety, Spidery. Auto w całości wykonane jest z włókna szklanego. Akurat ta wersja waży około 650 kg. Jeśli na nie patrzycie z tyłu, z czym Wam się kojarzy? Na moje? Troszkę Datsun 240Z, tak wiele osób uważa. Przód taki trochę Porsche. No inni też mówią, że inspiracją było Ferrari Dino. W Europie jest obecnie kilkanaście sztuk. Nie jest to zupełnie popularna marka, mało kto w ogóle słyszał o Pumie, a w Brazylii produkuje się bardzo wiele, było bardzo wiele marek samochodowych, z racji tej, że w Brazylii, jak wiemy, produkowało się tyle Volkswagenów, Garbusów, że pozazdrościć takiej produkcji. I wszystkie praktycznie marki brazylijskie bazowały na mechanice Volkswagena. A jeśli chodzi o nadwozie, środek, no to już robiły to, co lubiły. Jedziemy właśnie sobie brazylijską Pumą GT 1600. Jak sama nazwa mówi, 1600 pojemność silnika. Akurat ten egzemplarz ma rozwiercony silnik do 2 litrów. Jeśli chodzi o mechanikę, zastanawiacie się, taki brazylijski wynalazek, wszystko ładnie, pięknie, ale jak z częściami eksploatacyjnymi? Pewnie nieosiągalne. Nic bardziej mylnego. Puma bazuje w 100% na mechanice Volkswagena, podłoga od Karmanna Ghia, silnik z Garbusa, więc nie ma problemów z żadnymi częściami mechanicznymi, są ogólnodostępne wszędzie, więc o tyle fajnie w utrzymaniu nie ma tragedii. Pumie, jak widzicie, no miejsca nie jest zbyt wiele. Dla osoby wysokiej
no trzeba się tu po prostu położyć. O tyle dobrze, że silnik jest z tyłu, jest sporo miejsca na nogi, więc tak naprawdę kierowca powyżej 175 cm wysokości sześciennych, chciałem powiedzieć, po prostu trzeba się położyć i przybrać pozycję leżącą. No wiadomo, nie jest to auto na jakieś długie trasy, raczej na niedzielne przejażdżki i cieszenie się chwilą. Wiele osób myśli, że Puma to kit car, nic bardziej mylnego. Puma była to seryjnie sprzedawane auto przez markę Puma. Nie mogli tego eksportować i był taki wątek, że można było kupić za granicą takie auto, ale ze względów prawnych sprzedawane było to auto do samodzielnego montażu. Stąd taka łatka, że Puma to kit car, ale to jest zupełnie nieprawdą. Do Europy, z tego co mi wiadomo, było tylko legalnie wyeksportowanych 200 egzemplarzy. Inne źródła mówiły, że w ogóle nie były eksportowane, ale gdzieś tam ktoś znalazł jakiś myk i 200 sztuk trafiło na kontynent. Cała produkcja przez wszystkie lata, wszystkich generacji to nieco ponad 20 000. Could give you just a smidgen, a little devil to you. All you have to do is listen. Music be the